Dzisiaj w ramach vibe codingu mam w planach przygotować stronę internetową dla mojego nowego konceptu, czyli AI Captain. Cała idea wokół tego to właśnie Chief AI Agents Officer, czyli usługa, która polega na tym, że jeśli ktoś mnie zatrudnia, to zatrudnia mnie i od razu moich agentów, które od razu na mojego klienta zaczynają pracować. Taki jest pomysł wokół tej konkretnej usługi, więc teraz chcę to dokładnie zrobić. Będę hostował to na moim serwerze, więc chcę do tego podejść bardzo łatwo. Żeby to śmigało łatwo i prawidłowo, no to najpierw poprosiłem czata GPT, żeby powiedział mi, czy lepszy będzie Bootstrap, czy lepszy będzie Tailwind do edycji wizualnej. Będę całkowicie kod strony internetowej pisał za pomocą aplikacji Cursora, czyli tak naprawdę mam w planach nie napisać ani jednej linijki tekstu, a równocześnie dzięki pomocy, wsparciu agenta to załatwić. Tutaj on mi trochę opisał zalety Bootstrapa i Tailwinda i to, co odstrasza mnie w Bootstrapie, to właśnie, że te strony wyglądają bardzo bootstrapowo, więc chyba wstępnie zdecyduję się na Tailwinda. On mi tutaj pokazał, jak dokładnie te rzeczy można zainstalować. Jeszcze go dopytam, czy mogę z Tailwinda wykorzystać CDN, aby nie musieć niczego kompilować po stronie serwera. Więc upewnijmy się, czy on tutaj na pewno mi odpowie, że to będzie śmigało prawidłowo, żeby później nie było niespodzianek. Tak, może bez problemu tablicy za pomocą CDN. Super. Ok, to tak naprawdę już jest dla mnie wystarczająca informacja. Ja oczywiście sobie, jakbym tutaj zerknął w moje czaty historyczne, to już z nim przegadałem kilka razy, ale pokazuję ten proces jak dla nowej osoby, właśnie krok po kroku, jak to może wyglądać. To znaczy, że w momencie, kiedy nie mam żadnego pomysłu, to zaczynam gadać z czatem GPT, on mi odpowiada, proponuje różnego rodzaju rozwiązania, rekomenduje takie czy inne rozwiązania. To we wcześniejszych czatach wypisałem kilka różnych technologii, żadnej z nich tak naprawdę nie znałem do tworzenia tego typu kodu. I na tej podstawie już wiem, że tam ten kod będziemy w ten sposób tworzyć. Już rozumiem, że co to jest CDN, że dzięki temu nie musimy niczego kompilować po stronie serwera, tylko wystarczy sobie tutaj zaciągniemy taki skrypt i on będzie to rozumiał. Tak jak wspomniałem, 100% kodu będzie powstawało po stronie Cursora, czyli takiego edytora treści i całego kodu źródłowego. Tu zaprojektuję cały plik, a zaraz muszę z nim pogadać, co dokładnie chcę zrobić, nim zaczniemy do samego kodowania przejść. Partnerem kanału jest UseMe, platforma dla freelancerów do rozliczeń. Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. Jedną rzeczą, którą tutaj zrobiłem, którą uznałem, że wcześniej ona mi może troszeczkę pomóc na potrzeby takiej zabawy tym formatem, to doinstalowałem sobie kilka wtyczek, ale też dodałem sobie, tylko nie pamiętam, gdzie teraz te ustawienia tutaj są, to dodałem mu coś takiego jak, tu wszystkie modele mam dostępne, oczywiście ja korzystam z wersji płatnej Cursora, ale wersja bezpłatna też całkowicie będzie wystarczająca, żeby takie rzeczy sobie zacząć. No i w ramach bety pamiętam, że dodawałem gdzieś sobie tutaj jakieś niestandardowe MCP, czyli serwery, z których on może sobie korzystać. Dodałem mu MCP do N8N, ok, do kontekst 7, żeby poprawiał tekst, ale nie mamy tutaj MCP serwera do Tailwinda, więc chcielibyśmy go sobie teraz dodać. To jest dokładnie to, co by mnie interesowało. Czyli to mnie interesuje. I teraz dodaję sobie do środowiska dodatkowy element, czyli jak mam tutaj ten ostatni. Zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest dla mnie istotne. Dlaczego ja chcę z tego korzystać, czyli mamy niebieski jest ostatni, robimy średnik i wpisujemy następny. I teraz czy to będzie śmigało prawidłowo? Mam nadzieję, że tak. I jak teraz wejdę z powrotem do Preference, Cursor Settings i to było Integration. Ok, tu jest jakiś tutaj błąd. I to, co jest właśnie fajne w momencie korzystania z vibe codingu i w ogóle tych funkcji tutaj korzystania z kursora, to jest taki, że jak widzicie do kontekstu, czyli do tego, na jakim pliku się znajduje, jest agent AI teraz podpięty i mogę powiedzieć, widzę, że jest tutaj jakiś błąd, znajdź go i popraw. W międzyczasie wyjaśnię, czym jest... jak widzisz, on od razu znalazł sobie plik, brakuje przecinka, zaraz zaproponuję zmiany.
Ale tu jak zwykle coś mu się wykoleiło. Brakuje przecinka po ostatnim elemencie. Dobra. Dzisiaj w ramach vibe codingu mam w planach przygotować stronę internetową dla mojego nowego konceptu, czyli AI Captain. Cała idea wokół tego to właśnie Chief AI Agents Officer, czyli usługa, która polega na tym, że jeśli ktoś mnie zatrudnia, to zatrudnia mnie i od razu moich agentów, które od razu na mojego klienta zaczynają pracować. Taki jest pomysł wokół tej konkretnej usługi, więc teraz chcę to dokładnie zrobić. Będę hostował to na moim serwerze, więc chcę do tego podejść bardzo łatwo. Żeby to śmigało łatwo i prawidłowo, no to najpierw poprosiłem ChatGPT, żeby powiedział mi, czy lepszy będzie Bootstrap, czy lepszy będzie Tailwind do edycji wizualnej. Będę całkowicie kod strony internetowej pisał za pomocą aplikacji Cursora, czyli tak naprawdę mam w planach nie napisać ani jednej linijki tekstu, a równocześnie dzięki pomocy, wsparciu agenta to załatwić. Tutaj on mi trochę opisał zalety Bootstrapa i Tailwinda i to, co odstrasza mnie w Bootstrapie, to właśnie, że te strony wyglądają bardzo bootstrapowo, więc chyba wstępnie zdecyduję się na Tailwinda. On mi tutaj pokazał, jak dokładnie te rzeczy można zainstalować. Jeszcze go dopytam, czy mogę z Tailwinda wykorzystać CDN, aby nie musieć niczego kompilować po stronie serwera. Więc upewnijmy się, czy on tutaj na pewno mi odpowie, że to będzie śmigało prawidłowo, żeby później nie było niespodzianek. Tak, może bez problemu, że za pomocą CDN. Super. Ok, to tak naprawdę już jest dla mnie wystarczająca informacja. Ja oczywiście sobie, jakbym tutaj zerknął w moje czaty historyczne, to już z nim przegadałem kilka razy, ale pokazuję ten proces jak dla nowej osoby, właśnie krok po kroku, jak to może wyglądać. To znaczy, że w momencie, kiedy nie mam żadnego pomysłu, to zaczynam gadać z chatem GPT, on mi odpowiada, proponuje różnego rodzaju rozwiązania, rekomenduje takie czy inne rozwiązania. Tu we wcześniejszych czatach opisałem kilka różnych technologii, żadnej z nich tak naprawdę nie znałem do tworzenia tego typu kodu i na tej podstawie już wiem, że tam ten kod będziemy w ten sposób tworzyć. Już rozumiem, że co to jest CDN, że dzięki temu nie musimy niczego kompilować po stronie serwera, tylko wystarczy sobie tutaj zaciągniemy taki skrypt i on będzie to rozumiał. Tak jak wspomniałem, 100% kodu będzie powstawało po stronie Cursora, czyli takiego edytora treści i całego kodu źródłowego. Tu zaprojektuję cały plik, a zaraz muszę z nim pogadać, co dokładnie chcę zrobić, nim zaczniemy do samego kodowania przejść. Jedną rzeczą, którą tutaj zrobiłem, którą uznałem, że wcześniej ona mi może troszeczkę pomóc na potrzeby takiej zabawy tym formatem, to doinstalowałem sobie kilka wtyczek, ale też dodałem sobie, tylko nie pamiętam, gdzie teraz te ustawienia tutaj są, to dodałem mu coś takiego jak, tu wszystkie modele mam dostępne, oczywiście ja korzystam z wersji płatnej Cursora, ale wersja bezpłatna też całkowicie będzie wystarczająca, żeby takie rzeczy sobie zacząć. No i w ramach bety pamiętam, że dodawałem gdzieś sobie tutaj jakieś niestandardowe MCP, czyli serwery, z których on może sobie korzystać. Dodałem mu MCP do N8N, ok, do kontekst 7, żeby poprawiał tekst, ale nie mamy tutaj MCP serwera do Tailwinda, więc chcielibyśmy go sobie teraz dodać. To jest dokładnie to, co by mnie interesowało. Czyli to mnie interesuje. I teraz dodaję sobie do środowiska dodatkowy element, czyli jak mam tutaj ten ostatni. Zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest dla mnie istotne. Dlaczego chcę z tego korzystać, czyli mamy niebieski jest ostatni, robimy średnik i wpisujemy następny. I teraz czy to będzie śmigało prawidłowo? Mam nadzieję, że tak. I jak teraz wejdę z powrotem do Preference, Cursor Settings i to było Integration. Ok, to jest jakiś tutaj błąd. I to, co jest właśnie fajne w momencie korzystania z vibe codingu i w ogóle tych funkcji tutaj korzystania z kursora, to jest taki, że jak widzicie do kontekstu, czyli do tego, na jakim pliku się znajduje, jest agent AI teraz podpięty i mogę powiedzieć, widzę, że jest tutaj jakiś błąd, znajdź go i popraw. W międzyczasie wyjaśnię, czym jest... jak widzisz, on od razu znalazł sobie plik, brakuje przecinka i zaraz zaproponuję zmiany. Jak on otworzył cały teraz ten plik poprawiony, to ja mogę go podmienić.
No i teraz już nie musimy go prosić o komendę, żeby to zrobił. Nawet zrobimy sobie nowy czat. No i teraz jak on ma sobie tutaj to podłączenie, zaraz zobaczymy, czy to zadziała. Bo to jest do Clouda, to dlatego tutaj nam to też nie zadziała, ale możemy zrobić sobie terminal, nowy terminal i poprosić go o zainstalowanie takiego natywnego serwera. Dobra, nie będę kombinował, powiem o co chodzi. Zależało mi na tym, żeby mieć dużo szybszy, dużo łatwiejszy dostęp do całej dokumentacji Tailwinda, ale on oczywiście o tym też pamięta, jest w stanie sobie takich rzeczy doszukać w tym konkretnym miejscu, więc to feature, a nie niezbędna rzecz. Jeżeli chodzi o to, jak to działa, no to w jednym zdaniu, czym jest NCP Servers, to on może dzięki temu korzystać z konkretnych narzędzi, sam sobie wynajdować, sam sobie z nich korzystać, więc to powinno równie dobrze działać. Mógłbym pobrać teraz dokumentację, ona też jest przygotowana i po prostu dograć, ale to przesadziłem, bo to jest tam kompletnie w żaden sposób niepotrzebne. Ok, to teraz wracam sobie tutaj i będę sobie gadał teraz z agentem, co tak naprawdę chcę zrobić, że chcę stworzyć stronę internetową, która będzie bardzo designersko wyglądała. Na początku poproszę, żebyś w ACIS przygotował szkielet takiej strony internetowej. Będzie to landing page sprzedażowy. Chciałbym, żeby to było zrobione w jednym kodzie HTML, oczywiście plik CSS czy jakieś inne rzeczy mogą być w dodatkowych plikach. Chcę później po prostu wszystko wgrać na serwer do głównego folderu i chciałem, żeby ta strona automatycznie działała. Wstępnie edytor graficzny chciałem, żeby był robiony przez CDN w formie Tailwinda. No i chciałem na bieżąco móc sobie podglądać tą stronę internetową, jak ona będzie wyglądała krok po kroku. Więc na początku potrzebuję szablonu takiego landing page. Landing page będzie dotyczył usługi, będzie on potrzebował podstawowych informacji, będzie to usługa Chief AI Agents Officer, więc potrzebuję tam też opisu konkretnych usług, krok po kroku, jakich agentów mam już zbudowanych, jakiegoś informacji o mnie, może jakiegoś bio. Wkleję Ci teraz też szablon strony internetowej, która bardzo mi się podoba, możesz się z nią zapoznać i na tej samej podstawie będziemy pracowali z nową stroną internetową. No i zaraz zobaczymy, czy on tutaj nam to zrozumie. Więc ja sobie wrócę tutaj do strony Tailwinda, do strony DesignJoya i jedną wtyczką pobiorę sobie całego page'a, czyli zrobię sobie formę pliku. O, mam gotową stronę internetową pobraną. Done. I pobiorę to sobie jako PNG. DesignJoy. I teraz wracając do kursora, po prostu mu to zdjęcie tutaj wkleję jako szablon tej strony internetowej. On też będzie w stanie to zrozumieć i zinterpretować. Czy było tu jeszcze coś istotnego z takich rzeczy, które chciałem zrobić? Chyba nie. No dobra, zobaczmy, co on teraz nam na to powie. No i co tutaj nam napisał? Chcesz stworzyć stronę internetową. Struktura strony, aby strona była podobna do DJ, czyli Hero Section z głównym slagiem, z głównym hasłem, później slag z opisem usług 3 kolumny, o mnie, konkretne usługi AI Officer, cennik, kontakt. Czy chcesz zachować podobną jasne kolorowe diadenty, czy bardziej profesjonalną korzystkę z branży AI, usługi Chief Oficera. Jakie konkretnie usługi chcesz proponować? Strategia implementacji audyt istniejących zasobów, szkolenie zespołu, optymalizacja i doradztwo. Fajnie. Czy chcesz używać Vanilla? Nie, wolałbym używać Tailwinda. I przede wszystkim mobile first. Kolory wykorzystamy takie jak na Geekworku, na screenie. No i teraz ponownie wskoczymy sobie tutaj, wejdę sobie na Geekworka, na stronę główną i wezmę mu taki, powiedzmy, przypadek jakiś tutaj, może z po prostu artykułu blogowego, no albo nawet tutaj będzie dobry ten fragment. Na screenie w proporcjach biały, jasny 77%, 20% granat, 10% na akcent pomarańczowy. Tak bym chciał, żeby to wyglądało. Usługi, które chcę oferować, to 10 godzin mojej pracy jako konsultanta z zakresu sprzedaży, marketingu i wdrożenia agentów AI, z automatycznym wdrożeniem również moich agentów, których mam już przygotowanych. W ramach tego oczywiście szkolę zespół, pomagam, wspieram, moderuję, podpowiadam, co warto zrobić, czego nie warto robić krok po kroku.
Czyli właśnie stworzenie takiej, może niekoniecznie strategii, nie wiem czy chciałbym używać takie słowo, ale to wyjdzie już za chwilę w praktyce, oraz audyt tego, co już istnieje, oczywiście w ramach takiej pracy jest. Chcę, żeby były też animacje, chciałem, żeby były efekty, ale nie przesadnie dużo, chciałem, żeby ona była ładna, czytelna i klarowna, a nie przytłaczająca, jasna, ale równocześnie dobrze zrozumiana przez klienta. Kolorystykę już opisałem. Pod cennikiem chciałem, żeby była jasna informacja w osobnym boksie, ile to kosztuje, natomiast pod przyciskiem później dodam sam sobie link z Stripe'a, który będzie obsługiwał płatność. Mamy Tailwinda, 70 jasne, 20 granat, 10 pomarańczowe akcenty, 10 godzin konsultacji, wdrożenia agentów i wsparcia zespołu. Chief AI Officer, Twoje bio, audyt, top ten animacje, pracujący, czytelny, czy mam zacząć tworzyć konto, podstawy struktury. Tak. Tak, zacznij tak działać. Interesuje mnie przede wszystkim czytelność. Nie robimy jakiegoś slidera, tylko od razu korzyści wynikające z wsparcia dla firmy. Zwróć uwagę, że usługa ma nazywać się CAO, czyli Chief AI Agents Officer, czyli nie tylko wdrażać AI, ale zarządzać agentami AI jako podstawowa usługa. Jak widzicie, powstało pytanie, czy akceptuję te zmiany i powstał plik index.html, który zawiera w sobie wszystkie informacje na temat tej strony internetowej, która została stworzona. Cały kod źródłowy już sobie wisi, 270 linijek, prawie 280 linijek i tak naprawdę gdybym teraz tylko wziął, skopiował i wrzucił, to by już działało. No ale chcemy teraz zobaczyć, jak to wygląda. To zobaczymy swoje w File Explorerze i ta strona wygląda w ten sposób. No i ciekawe, bo wykorzystał granat, który zupełnie nie jest z tego granatu, który mu wrzuciłem, więc musimy go teraz poprosić ponownie, że ma wykorzystać. Najpierw zmień kolor granatowy na taki jak na tym screenie. No i teraz ponownie on sobie na żywo interpretuje, czyli pobiera sobie co dokładnie za kod jest i w tym momencie, jak widzicie, automatycznie zmienia na taki, jak go poprosiłem. We wszystkich miejscach, gdzie ten kolor mógł występować, jest poprawiony. Teraz wystarczy, że odświeżę stronę i już działa. Myślę, że to główne menu chciałbym zmienić właśnie w taki sposób, jak to jest tutaj, bo to bardzo mi się podoba ten format. Główne brand hero na początku, zbuduj wizualnie na tej samej zasadzie, co na screenie. Dostosuj treści do mojego agenta, do mojej strony. Zostało zrobione, wystarczy teraz kliknę zaakceptuj, wrócę, odświeżę i już mamy. Przede wszystkim cała strona internetowa musi być po polsku, więc nie może tam pojawiać się żadne słowa po angielsku. Zamiast join może zaproponuj jakąś inną propozycję, może rozpocznij dzisiaj, albo zatrudnij mnie dzisiaj, albo jakimś takim formatem, pamiętając o tym, jakie są założenia. Rzeczy muszą być po polsku, no i przyda się też menu z kotwicami do poszczególnych elementów, które później będziemy tworzyli. Menu może być typu sticky, wraz z przewijaniem strony internetowej do poszczególnych sekcji, ale sekcje będziemy później dodawali, więc na razie tylko wpisz tam lorem ipsum, powiedzmy 3 elementy jako menu. Zrobiło się w plan, 8 zmian, akceptuję i odświeżamy stronę. OK, wygląda to już całkiem nie najgorzej, jakbym wstępnie to tak sobie wyobrażał. Jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda w wersji mobile, bo widzę, że menu nie do końca jest tak, jakbym sobie chciał, żeby to było zrobione. Menu na początku powinno być w takim samym kolorze jak tło, więc powinno być niewidoczne jako osobna belka. Dopiero po przewinięciu strony internetowej ta nawigacja powinna się zmienić na kolor biały i zostać przypięta. Rzeczy wyjustowane do lewej, OK? Ale dodał tu jakieś KO, a tutaj elementy są po lewej. No to znowu trzeba mu powiedzieć, czy to się działa później prawidłowo. Działa prawidłowo, ale nie do końca tak, jakbym sobie chciał, żeby to było zrobione znowu. Nie ma żadnego logo CAO. Po lewej powinny być wszystkie elementy menu. Po przewinięciu tło, po przewinięciu kawałek niżej, sam fakt ruszenia, przewijania powinno zmieniać menu na sticky i zmieniać tło
aby było bardziej czytelnie. Tutaj wróćmy, zaakceptujmy 7 zmian. OK, wyśrodkował to z jakiegoś powodu, a ja bym cały czas chciał, żeby elementy w menu do lewej krawędzi. I wtedy będzie takie ładne menu, że tutaj będzie sobie 3-4 przyciski. Jak zacznę to przewijać, to automatycznie zmieni się tło, czyli już śmiga prawidłowo. Akcept. Odświeżmy. O! No i dokładnie o to chodziło. W momencie wejścia na stronę. Tu jeszcze zaraz damy sobie jakąś fotkę, coś tutaj pozmieniamy. Zoptymalizujemy ten tekst, ale powiedzmy pierwszy element jest już w miarę czytelny. Ale teraz jeszcze ten element. Ten box jest bardzo dobry, ale wolałbym kolory bardziej minimalistyczne i spójne z brandingiem. Wykorzystaj tutaj pomarańcz z gradientem do pasującego koloru na kole kolorów. Znowu odświeżamy. No i wygląda to już całkiem spójnie z tym, co bym wyobrażał sobie dalej. Dobra, to teraz jeszcze zrobimy tak. Na sam koniec znowu ukradniemy trochę ten wizual i zrobię to teraz na 3 sposoby. Na samym dole utwórz sekcję z kalendarzem do umówienia się na spotkanie i od razu dodaj kotwicę i uwzględnij w menu, tak jak na przykładzie, ale osadź w iframe mój tidycal, czyli kod dokładnie ten co podam poniżej. No i teraz wracam sobie do mojego tidycala. Mój tidycal to jest takie narzędzie, które wygląda właśnie w taki sposób, że jest możliwość umówienia się na spotkanie. Więc wejdę sobie do mojego tidycala i utworzę na te potrzeby zupełnie nowy kalendarz. Nazwę sobie AI Captain. To formularz do spotkań online na temat usługi GAO. OK. Trochę nie po kolei, ale zależy mi na tym, żeby te 2 elementy już na stronie się znalazły. Czyli mamy tak naprawdę górne menu, górną belkę przygotowaną, a na samym dole będziemy mieli już możliwość umawiania spotkań. Tu gdzieś pewnie pod przyciskiem też będzie możliwość zmieniania. Akceptujemy zmiany, odświeżamy, umów spotkanie na samym dole. Wizualny edytor jest. Dobra, ale trochę to się nam porozjeżdżało. Dobra, to poprawimy teraz ten element. Na samym dole, tam gdzie jest tidycal widget, zrób z tego 2 kolumny. Po lewej opisz informacje o spotkaniu i korzyściach z tego wynikającego, a po prawej zostaw sam kalendarz. I to tak wizualnie będzie całkiem fajnie już wyglądało, jak sobie tutaj te elementy dodamy. OK. No, całkiem niegłupio to wygląda. Wracamy do górnej belki. Menu działa prawidłowo. Przycisk działa do spotkania. Super. No i teraz jest trochę tutaj za dużo tlenu, za dużo przestrzeni jest tutaj, więc musimy to główne menu odrobinkę skrócić. Główna sekcja jest zbyt duża. Zmniejsz paddingi. Szybciej kolejna sekcja. OK, tutaj fajnie, że to porozdzielał, już jest trochę bliżej, ale mi jeszcze chodzi o dokładnie ten element tutaj. Chodzi o ten element na samym początku. Mamy to. Teraz przydałaby się pewnie jakaś moja foteczka do bio, ale może na razie z niej zrezygnujemy. Nie jest ona tutaj niezbędna. Nawet ładnie tutaj napisał
jakąś informację. Jak pracuje? Proces wdrożenia w 3 elementach. Audyt. Analizuje Twoje obecne procesy, identyfikuje obszary, które mogą automatyzować za pomocą AI agentów. Stworzę strategię wdrożenia agentów stosowanych do Twoich potrzeb, wdrożenie gotowych agentów. OK, super. I ten cennik też zaraz sobie poprawimy po prawej do lewej, ale jeszcze teraz tak. Pomiędzy sekcją jak pracuje i cennik chcę wdrożyć nową sekcję nazwaną Moi agenci i chciałbym, żebyśmy tam przygotowali coś w formie karty do gry typu RPG, w której będzie to prezentacja 6 różnych przygotowanych agentów AI, przy czym 6 jest pod znakiem zapytania, a po kliknięciu czy najechaniu na każdą z tych kart ona powinna się odwracać i zawierać informacje o tym, co ten agent dokładnie robi. Więc na razie zrób z lorem ipsum po prostu puste boksy, czyli 3, pod spodem 3, a ostatni, 6 na samym dole, po skrajnej prawej, powinien być tylko znakiem zapytania. I po jego najechaniu powinna być informacja, agent, którego zbuduję na Twoje potrzeby, może się tutaj znajdować. Czyli jakoś tak skonfiguruj to prawidłowo pod względem gramatyki. Tło ciemne, granatowe, tak jak główna sekcja Hero na samym początku. I zobaczmy, czy zadziałało tak, jakbym sobie to wyobrażał. No, wygląda całkiem fajnie, ale nie zostało zrealizowane to na co mi zależało. Już tych agentów dodał, bo gdzieś tam wcześniej ich sobie wymyślałem, ale teraz zrobimy mu screena z kanwy. Może chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób. Przybliżę się trochę do tego. O. Ogólnie wygląda dobrze, ale karta się nie obraca. Wprowadź te zmiany. Czy się nie obraca, czy się obraca? Jeszcze się upewnię. Nie, nie obraca się. Zmiany. Szkic. Szkic mniej więcej na screenie. Zobaczmy, czy on zrozumie, o co mi chodzi. I odświeżmy stronę. OK, no trochę wyszło to żenująco. I karty na razie się nie odwracają. Karty mają nieprawidłową skalę. Konkretny wymiar. Usuń też wszystkie atrybuty. Może będzie łatwiej, jak przygotuję pliki graficzne. Bo może łatwiej taką kartę będzie stworzyć w Canwie, tak jak bohatera z podpisem, jednej i drugiej stroną i po prostu tu zaimplementujemy tylko JPEGi, które po najechaniu będą się odwracały. To może być dużo łatwiejsze niż tu. Powiedzmy, że jakaś mała zmiana nastąpiła, ale to wciąż nie o to chodziło. Więc ta sekcja jest gotowa, ta sekcja wygląda nie najgorzej, menu wygląda nie najgorzej. Jak pracuję, powiedzmy do poprawek jest OK, zostanie karty postaci, wtedy cennik, tu myślę, że tą sekcję sobie zmodyfikuję. Gotowe na automatyzację umów, konsultacje, powiesz case study jest OK, study tutaj nie będzie na razie żadnego. Umów się na rozmowę, kalendarz i tyle. No jeszcze na koniec musimy dodać sekcję najczęściej zadawanych pytań. No dobrze, zróbmy w ten sposób, że sobie go teraz zedytujemy jako jedną taką grafikę. Tylko na potrzeby zobaczenia, czy nasz agent sobie z tym poradzi. Wklej wszędzie tą samą kartę. Wklejam i obrazek tutaj. Czy on zrozumie to w ogóle, czy będę w stanie to zrobić? No, w międzyczasie agent coś sobie zrealizował, 36 zmian, dobrze. Więc otwórzmy stronę tu. Nie zaciągnął pliku, ale no nie podoba mi się ta karta. No dobrze, to najpierw zrobimy w ten sposób. Wyrównaj karty w odstępach od siebie w pionie i poziomie. Usuń póki co obrazek w tle. Popraw wygląd karty na bardziej designerski i przypominający prawdziwą kartę do gry. Zobaczmy, jak zrobię poprawki.
wszystkie takie podpisy pod każdą z kart usuń i wyrównaj odstępy pomiędzy kartami w pionie i poziomie, tak jak teraz jest pomiędzy pierwszym a drugim rzędem. Pierwszym i drugim. No tak, no to tutaj są teraz dodane ikonki, które zupełnie psują ten wygląd, ale idziemy w dobrą stronę. Zastosuj wyłącznie pliki JPG PNG w kontekście jako front i rewers pojedynczej karty. Nie dodawaj żadnych napisów ani elementów. Usuń wszystkie elementy graficzne przygotowane wcześniej w tej sekcji kart. Użyj tylko pliku graficznego dla wszystkich 6. Tak samo. Kursor co zaproponował jako zmiany. Odświeżamy. Czy zadziałało? Zadziałało. Super. No i to już by wyglądało lepiej. To jeszcze teraz tutaj mu pokażemy, że chodzi o te odstępy, chyba że one w wersji mobilnej wyglądają lepiej. Tak, w wersji mobilnej wyglądają lepiej, ale w wersji desktopowej jeszcze nie. Odstępy pomiędzy kartami nie są równe. Chciałbym, żeby to wyglądało bardziej jak szachownica, czyli góra i dół i lewa i prawa pomiędzy poszczególnymi kartami ma identyczny odstęp. Wyśrodkuj wszystkie elementy z pominięciem krawędzi i paddingów. Chodzi o wyłącznie ich ułożenie. Nie ma natomiast animacji Dobra, wyślemy to i od razu mu napiszemy, tu jest o tyle to fajne, że on może kolejkować kolejne zdania, więc teraz mogę napisać: nie ma animacji obrotu, dodaj i sprawdź, czemu nie działa. Odświeżmy. No, nadal od lewej do prawej te odstępy jakoś mu nie chcą zrobić się równe. No i nie ma animacji obracania się, kiedy na kartę najeżdża. A i to jest właśnie ten moment, w którym przydaje się jakaś taka podstawowa znajomość kodu źródłowego, bo teraz mogę sobie znaleźć, w którym miejscu on to poprawia. O, i on ma sobie taką klasę W i H. No właśnie, chodziłoby o ten element, żeby właśnie odstęp był równiejszy. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. O, pięknie. Dokładnie o to chodziło. Każdy z tych agentów działa. Obraca się nawet całkiem ładnie, to wygląda wizualnie. No, jestem zadowolony. Tylko jeszcze teraz te odstępy. Zobacz na odstępy. Pierwszy od drugiego ma odstęp jak na screenie pierwszym, a od lewej i prawej karty odstęp jest inny, jak na screenie numer 2. Zobaczmy, czy teraz zrozumie, o co chodzi. Teraz będziemy poprawiali teksty również pod kątem sprzedażowym i marketingowym. Przede wszystkim nie może być nigdzie tekstu po angielsku, więc dużą korzyścią jest to, że można zatrzymać współpracę w dowolnym momencie na dowolny okres czasu lub anulować współpracę bez stałego zobowiązania. Popraw pierwszy tekst. Gotów na automatyzację. Całą tą sekcję usuń, nie będzie nam potrzebna. Popraw sekcję cennika. Moduł z ceną wygląda prawidłowo, ale niech będzie po prawej stronie, a po lewej stronie w jednej karcie dodatkowej wizualnie podobnej opisz korzyści wynikające ze startu natychmiastowej współpracy. A następnie przed sekcją umów spotkanie dodaj jeszcze najczęściej zadawane pytania z wersją toggla, czyli żeby było pytanie, dało się rozwijać. Zabawmy się tutaj formatem.
Oprócz takich oczywistych pytań, które już mamy przeanalizowane w tekście, typu ile kosztuje usługa, czy mogę ją w dowolnym momencie zatrzymać, czy dostanę fakturę, odpowiedź brzmi tak, otrzymasz fakturę, działamy w Polsce. Dodaj też taką dwa czy trzy zabawne pytania, na przykład czy agenci cierpią w trakcie współpracy, albo czy otrzymają godziwe wynagrodzenie, lub coś takiego. Chodzi o taki easter egg, taką wewnętrzny, zabawny żart, żeby ktoś, kto ten tekst faktycznie przeczyta, no zobaczył, że tam jest takie właśnie mrugnięcie, puszczenie oczka do niego. Może być maksymalnie 10 pytań w wersji rozwijanej. Po prawej stronie może być menu, też taki moduł, który właśnie może zapraszać albo z przyciskiem dołącz teraz, albo do komentarza i umówienia na spotkanie. No i odświeżmy, co on tutaj teraz naszykował. Ok, to już wdrożył. Jest na spotkanie. Są karty postaci. Tutaj bym ten tekst trochę rozbudował, ale powiedzmy, że to już jest całkiem niezłe. Jedna usługa, aby wszystkim rządzić. Tak bym tutaj sobie napisał. A tu sobie pracujemy z agentami, zatrzymaj lub nie współpracę w danym momencie bez stałego zobowiązania. Brzmi fajnie. Umów się na rozmowę, ale to musi być cały ten element. Element musi być przyciskiem, a nie tylko strzałka. Ok, on teraz sobie tam zakolejkował. To wygląda bardzo dobrze, ale musimy to lekko rozbudować, żeby zajmowało proporcjonalnie miejsce jak inne sekcje. Może trochę więcej tekstu. Te dwa elementy powinny być wizualnie równe. Nie podobają mi się emot i ikony po lewej stronie. Zrezygnujmy z nich całkowicie. Tutaj pod tym można, jak pracuję, przed kolejną sekcją. Zaraz po tej sekcji dodaj przycisk dołącz lub umów i dołącz i drugi przycisk umów spotkanie. No i teraz kolejkują się zmiany. 5 w kolejce. Zostaje nam tylko akceptować. Gdzieś tutaj w kursorze da się zaznaczyć automatyczne akceptacje. Jeszcze moje agenty. I tak, dzięki Łukasz, to faktycznie zostało poprawione. Jak widzicie, on automatycznie po prostu bierze kolejny element z kolejki, z queue i poprawia kolejne elementy, krok po kroku, więc teraz mógłbym sobie pójść na kawę i te elementy zostałyby tutaj zrobione. Co do zasady, jak widzicie, tak naprawdę powstaje z tego jeden plik z index, który mogę teraz nawet na żywo zaimplementować, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało, nawet bez edycji. Więc odpalamy sobie w moim przypadku FileZilla. Jestem już połączony do mojego serwera FTP. Usuwam ten plik, który tutaj istniał. Znajduję plik, który jest przygotowywany przez kursora. Nawet wrzucę je w takim formacie, żeby sprawdzić, czy grafiki też prawidłowo się zapiszą. Wrzucam po prostu do folderu głównego domeny AI Captain. Pliki się wysyłają razem z obrazkami. Oczywiście trzeba je zoptymalizować, bo są duże, ciężkie, nie ma sensu w takim formacie, ale żebyśmy teraz zobaczyli, czy to działa, to możemy sobie wejść tutaj i jak wpiszemy sobie AI Captain, to strona powinna działać prawidłowo. Teraz już pod stroną mi to działa prawidłowo. Jeszcze nie ma SSL-a, bo jeszcze się nie odświeżył SSL na poziomie hostingu, ale strona już działa, już funkcjonuje. No teraz te elementy tutaj były do poprawienia, nie? To trzeba je zaraz zmodyfikować i wgrać jeszcze raz nowy plik, ale już działa prawidłowo, poszczególne elementy już są na stronie, to już na żywo działa, funkcjonuje i jest. Nawet jakby wejść teraz przez widok prywatny, tak mi się wydaje. O, to SSL już się zainstalował i pytanie, czy kalendarz wgrał się prawidłowo bez edycji, czyli już tak naprawdę to mogłoby funkcjonować z wyborem godziny i może funkcjonować. W międzyczasie tutaj on sobie poprawia te wszystkie rzeczy w tle, więc zostanie nam tutaj kilka detali do poprawienia, przygotowanie tych obrazków, żeby one były ładniejsze i tak naprawdę strona mogłaby już funkcjonować. A teraz przejrzyj całą stronę i sprawdź, czy wszystkie przyciski prowadzą do prawidłowych miejsc, czy przenoszą do kotwic, czy nie ma żadnych liter. No dobra, już może bez literówek. Do poszczególnych sekcji. No i już zaczyna to wyglądać. Oczywiście jeszcze będzie poprawić teksty, bo tu leci grubo z tymi tekstami.
I to właśnie nie chodzi o indywidualne podejście, tylko właśnie chodzi o to, żeby najpierw wdrażał moich agentów. Ale takie tabelki możemy sobie zostawić jako takie elementy. Tutaj jeszcze to wyrównamy. No, to tak całkiem śmiesznie sobie napisał. Dajcie znać, co sądzicie. Taka strona internetowa w tym momencie jest już w dużej mierze przygotowana. Poprawię sobie jeszcze te ostatnie elementy. Następnie za pomocą FileZilla wyślę stronę internetową na serwer i ona już będzie działała i funkcjonowała. Tak jak wspomniałem, zostały tutaj ostatnie takie szlify, które sobie zrobię już poza materiałem wideo. Niezmiennie, jeżeli takie materiały Wam się podobają, chcielibyście więcej tego typu treści, również w vibe codingu, to serdecznie zapraszam do łapki w górę, zostawienia subskrypcji i takich treści przygotuję trochę więcej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za obecność, za komentarze, za podpowiadanie, a ja lecę trochę odpocząć, bo już jest na mnie czas. Do zobaczenia. Cześć, na razie, pa.